Cześć! Dzisiaj odcinek nietypowy, a może nawet kontrowersyjny. Cieszcie się, jak odchodzą Wam najlepsi ludzie. Czy Makosz zwariowała? No nie do końca. Opowiem Wam moją historię. Parę miesięcy temu odeszła mi jedna z kluczowych osób w moim biznesie. Załamałam się, bo był to dla mnie niespodziewany ruch tej osoby, niespodziewana sytuacja i spowodowało, że musiałam się cofnąć 2 kroki albo nawet 5 kroków do tyłu, żeby robić rzeczy, których do tej pory już nie robiłam w swoim biznesie, żeby zająć się rzeczami, których już nie chciałam robić. Byłam absolutnie załamana. Był to jeden z najnieszczęśliwszych moich dni w życiu, tak jak pomyślę sobie, jak się wtedy czułam. Teraz z perspektywy czasu, po paru miesiącach, mówię, że to była najlepsza rzecz, jaka mogła mi się trafić w moim biznesie. Dlaczego? Dlatego, że ja jako przedsiębiorca musiałam zejść 2 poziomy niżej i wziąć się za rzeczy, których do tej pory nie robiłam. I miało to tak ogromny wpływ na mój biznes, ponieważ zobaczyłam, że pewne rzeczy nie działają tak, jak powinny działać, że pewne rzeczy robimy trochę na piechotę. Co to spowodowało? Zautomatyzowałam pewne działania w moim biznesie i mój biznes płynie. I mój biznes nabrał tempa i lepiej się rozwija. I jak ktoś by mi powiedział, czy żałuję odejścia tego pracownika, tak, bo to był dobry pracownik, to była fajna dziewczyna, to był bardzo pracowity człowiek. Ale jak ktoś mi powie, zapyta mnie, czy to było dobre dla biznesu, odpowiem Wam tak. Dlatego jeżeli macie taką sytuację, że odchodzi Wam najlepszy człowiek z Waszego teamu, wykorzystajcie to do rozwoju swojego biznesu. Zejdźcie te parę poziomów niżej, zajmijcie się tymi rzeczami. Tu i teraz może to będzie przykre, tu i teraz może to będzie dokuczliwe. Dla mnie też było. I powiem Wam jeszcze jedno. Nie ma w życiu przypadków, zawsze Wam o tym mówię. Spotkałam parę dni temu koleżankę z biznesu. Prowadzi biznes trochę inny niż ja, produkuje odzież dla dzieci. Produkuje i sprzedaje. I ona mi opowiada historię. Pytam się jej, jak u niej w biznesie, bo wiem, że rozwija swój team, wyrekrutowała odpowiednich ludzi, rozwinęła swój marketing, sprzedaż. Ona mówi, już nie mam tak dużego teamu, bo moja gwiazda, którą zatrudniłam x lat temu, 2 lata temu, odeszła i opowiada mi dokładnie podobną historię. Odszedł jej najlepszy według niej pracownik, musiała zejść parę poziomów niżej i mówi, Iza, mój biznes dopiero teraz nabrał tempa. Zobaczyłam, że pewne rzeczy nie działają, pewne rzeczy zostały niezrobione tak, jak ja bym to zrobiła. Ja nie mówię o tym, że powinniśmy ten biznes przez całe życie sami prowadzić i robić wszystko, bo tak się nie da. Natomiast jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, że zwolni Ci się człowiek, to wykorzystaj to po to, żeby polepszyć swój biznes. Przyjrzeć się strategii, tym procesom, pewnym rozwiązaniom, bo w moim biznesie to podziałało, w mojej koleżanki biznesie to podziałało, dlaczego ma nie zadziałać w Waszym biznesie? I czasami takie sytuacje, gdzie tu i teraz wydają nam się dramatyczne, nie do rozwiązania, bez wyjścia, okazują się, że tak naprawdę za parę miesięcy patrzycie na tą sytuację z perspektywy czasu i to jest fajna rzecz, która mogła Wam się przydarzyć w biznesie. Bo wpłynęła na rozwój, bo wpłynęła na Waszą świadomość, bo rozwinęła Wasz biznes. Także cieszmy się, jak nam odchodzą najlepsi pracownicy. I tak skończę ten odcinek. Cześć!